Dobra, to co, to ja jeszcze raz Cię witam, Krzysztof, tutaj na naszym kanale HR Bez Granic. No i zaczynamy jakby tutaj naszą rozmowę, więc pierwsze pytanie do Ciebie. Na początek może powiedz kilka słów o sobie, gdzie pracujesz i w jakim kraju? Jasne. Pracuję w Szwecji, w Sztokholmie od prawie 9 lat. Z urodzenia jestem Krakusem, także praktycznie całe swoje życie od dzieciństwa przez szkołę, studia spędziłem w Krakowie. Też pierwsze korporacyjne prace również w HR-ach oczywiście w Krakowie, no i później tak się splot różnych zdarzeń przychylnych dla mnie pewnie sprawił, że znalazłem się w Sztokholmie, wylądowałem w firmie Ericsson, gdzie spędziłem 8 lat dokładnie, a od września zeszłego roku pracuję w innej szwedzkiej firmie Scani. Jasne, jasne. A w ogóle właśnie jeśli możesz powiedzieć, jak wyglądała właśnie Twoja droga do pracy w HR-ach za granicą, jak to, jakiś pomysł był tam, żeby od razu właśnie się przenieść gdzieś tam do Szwecji, czy miałeś na uwadze jakieś inne kraje może? Znaczy ja zawsze miałem taką koneksję ze Szwecją ze względu na to, że część mojej rodziny tutaj była od strony siostry mojej mamy. Więc jakby Szwecja nie była mi obca jako kraj, bardziej pod względem, bym powiedział, tak turystycznym, nie zawodowym, ale też przez wiele lat pracowałem na szwedzkie czy skandynawskie rynki, często też dla szwedzkich stricte firm, czy globalnych firm, które uznawane są jako szwedzkie, mają tą taką łatkę szwedzkich firm. I muszę przyznać, że akurat ten moment, gdy tą propozycję pracy w Szwecji dostałem, był troszeczkę, powiedziałbym, zaskakujący. Wtedy akurat zupełnie nie myślałem o tym, że się chciałbym przenieść gdziekolwiek za granicę, bo miałem, myślę, fajnie ułożone i zawodowo, i prywatnie życie w Krakowie, no ale jak to zwykle bywa, jak jest za dużo stabilizacji, to się coś pojawia, co robi takie zamieszanie. A właśnie jeśli chodzi w ogóle o Twoje zatrudnienie w obecnej firmie, jak mniej więcej wyglądał ten proces rekrutacji na Twoje stanowisko i czy było coś, co było dla Ciebie jakby najtrudniejsze w ogóle w całej tej rekrutacji? Ta ostatnia rekrutacja, czyli de facto to odbywało się rok temu dokładnie. Niekoniecznie bym powiedział, były jakieś zaskakujące momenty. Ta rekrutacja była dosyć standardowa, de facto połączone pierwsze interview z rekruterką i moją obecną menadżerką. Wcześniej też były testy osobowościowe i testy na inteligencję czy logicznego myślenia, które to poprzedzały. A później miałem rozmowę z 2 doświadczonymi liderami z organizacji, dla której miałem pracować, więc miałem też okazję poznać tych potencjalnych moich przyszłych stakeholderów. I ostatnim etapem było spotkanie z szefową całego działu komunikacji dla firmy Scania i też dla grupy Traton. Tu było zaskakujące, muszę powiedzieć, dlatego że przygotowywałem się dosyć intensywnie do tej rozmowy. Oczywiście używałem fantastycznych narzędzi, takich jak które daje nam ta sztuczna inteligencja, więc sprawdzałem siebie, szukałem powiązania, jakie mogą być pytania związane z HR Business Partneringiem i z komunikacją, z sustainability, ze strategią generalnie. No oczywiście jak to bywa w takich sytuacjach, jak człowiek się perfekcyjnie do czegoś przygotuje, to wygląda zupełnie inaczej i chyba ani jedno pytanie, które mogłoby zahaczyć o te kwestie nie padło. I myślę, że to było fajne też, bo spowodowało, że ta rozmowa była bardzo autentyczna. Dobra, a posłuchaj mi jeszcze jedno pytanie odnośnie w ogóle rozmów kwalifikacyjnych i w ogóle właśnie tego, jak w tym momencie w ogóle pracujesz odnośnie języka, bo nie wiem, czy ty teraz jakby bardziej korzystasz i się komunikujesz w angielskim, czy szwedzki gdzieś tam też zahacza? Ja w pracy już od początku posługiwałem się angielskim, ale też posługuję się w pracy językiem szwedzkim. Mam do czynienia dużo z
szwedzkim prawem pracy, więc ta znajomość języka jest tutaj kluczowa i też moja jakby ścieżka kariery wyglądałaby zupełnie inaczej, gdybym tej znajomości języka szwedzkiego stricte nie posiadał. No i też czasem sobie rozmawiam po portugalsku z współkoleżankami, kolegami z Brazylii, bo też takich osób trochę jest w Skanii, w grupie Trayton, więc w zasadzie 3 języki, z których jeden jest zupełnie jakby niewymagany, a angielski jest ważny oczywiście w globalnych firmach. Wcześniej jak pracowałem w Ericssonie, to jednak był zdecydowanie mój język pracy, bo środowisko było dużo bardziej międzynarodowe i ten język angielski był jakby kluczowy dlatego, żeby dostać tą pierwszą rolę, którą miałem w Ericssonie i później też wiele kolejnych. Szwedzki był jakby dodatkiem, czymś na plus. Czyli w zasadzie wszystkie rozmowy, które miałeś w ogóle w Szwecji, odbywały się po angielsku, tak na dobrą sprawę, tak? Różnie. Wiele z różnie, nich odbywało się po angielsku, wiele odbywało się po szwedzku. Ja się czasem śmieję, że w zależności od mojego nastroju i zmęczenia to rozmawiam albo po angielsku, albo po szwedzku. Z niektórymi menadżerami sobie żartuję, że jak ich lubię, to rozmawiam z nimi po szwedzku, a jak ich niekoniecznie lubię, to rozmawiamy po angielsku, więc takie czasem wycieczki też zdarza się zrobić, oczywiście w formie żartów. A Szwedzi w ogóle doceniają to, jak mówisz do nich po szwedzku, czy tak machają ręką i stwierdzają, że... Tak, to jest coś przez Szwedów docenianego, z tym, że musi się jakby osiągnąć jakiś pewien poziom tego języka. Jeżeli to jest tak, że z trudem możesz prowadzić jakąś rozmowę, to oni automatycznie przejdą na angielski. Zrobią to tak bez zawahania. Też często wyciągają wnioski, jak widzą nazwisko, które niekoniecznie wygląda jak typowo szwedzkie, to wtedy z założenia mówią po angielsku. I często też dochodzi do takich śmiesznych sytuacji. Ktoś, kto całe życie od urodzenia jest w Szwecji, mówi pięknie, biegłym szwedzkim, a jednak zaczepiany jest na spotkaniach w języku angielskim, no bo wyciąga się jakieś takie wnioski, które niekoniecznie są prawdziwe na bazie imienia czy nazwiska. No tak, prawda. A w ogóle powiedz mi jeszcze, czy właśnie twoje doświadczenie w Polsce w HR-ach było właśnie na tych rozmowach w Szwecji doceniane i też patrzyli na to? Znaczy myślę, że bez tego doświadczenia, które miałem wtedy w Talent Acquisitions, nie dostałbym tej roli, w ogóle propozycji roli, nie byłbym w procesie rekrutacyjnym do roli subject matter experta w Talent Acquisition. To w ogóle była podstawa, że takie duże doświadczenie rekruterskie posiadałem wtedy z różnych firm, dla których pracowałem w Polsce, w Krakowie, dla Electroluxa, dla Ericssona, dla Verifona czy dla innych firm, więc to jakby było kluczowe, a też myślę, że rekruterzy z Polski mają bardzo, bardzo dobrą opinię w Szwecji. To jest jeden z takich kilku, bym powiedział, nawet niewielu white collars jobs, które są rzeczywiście doceniane i może to jest nie zawsze wypowiedziane, ale jednak ma się tą świadomość, że dla Szwedów rekruterzy z Polski no, mają swoją markę i reprezentują sobą dobry poziom warsztatu i umiejętności. Super, okej, fajnie. A w ogóle czy było coś na przykład, co Cię najbardziej jakby zaskoczyło w tym zagranicznym HR-ze w Szwecji, porównując tak do Polski? Myślę, że oczywiście jest dużo kulturowych kwestii, które mogą być zaskakujące i które są w jakiś sposób czasami takie, mają duży wpływ na codzienną pracę. Nie mówiąc już o takich standardach jak fika, czyli te spotkania na kawę czy na ciastko w trakcie dnia pracy, gdzie te spotkania mają bardzo ważną taką skalę, mają taką ważną skalę ważności. Ale jeżeli chodzi o takie bardziej przyziemne rzeczy, które też często doskwierają, to myślę jest kwestia relacji społecznych
Mhm. Ja to często podkreślam, że Szwedzi, czy to zawodowo, czy prywatnie, niekoniecznie umią w relacje międzyludzkie. Aha. Często są bardzo asocjalni, tak. Mhm. Często nie wiedzą, jak się zachować, nie potrafią okazywać swoich takich emocji, nie Mhm. potrafią reagować w sytuacjach, nawet jeżeli dostają jakąś informację, z którą się nie zgadzają, która im się nie podoba, którą mogą w konstruktywny sposób jakby feedbackować od razu, Mhm. to bardzo często tego nie robią. To jest coś na pewno, co mi się nie podoba, że w pomieszczeniu, w którym jest 9 rodowitych Szwedów i ja 10, jeżeli jest jakiś trudny temat, to jest cisza i ja czuję wzrok na sobie, że wiemy przecież, Krzysztof, że ty podzielisz się swoim zdaniem, tylko dajesz nam tą możliwość do wykazania się, a my oczywiście nie skorzystamy z tej możliwości. Czyli w Polsce jakby troszkę jest lepiej o ten feedback, o w ogóle o Bezpośredniość podzielenie też się, taką, tak. tak, że ludzie w Polsce są bardziej, jeśli chodzi o to bezpośredni, że powiedzą, co jest okej, co jest nie okej, a tutaj Tak. w Szwecji niekoniecznie okej. Tak. Jedna rzecz, która też bardzo mi się nie podoba, ja tego nie lubię, staram się zawsze podkreślać to, gdy przedstawiam się i mówię, kim jestem, jak lubię pracować, jakie wartości są dla mnie ważne w pracy, to często to podkreślam, że ja lubię bezpośrednią informację, lubię, jakakolwiek ona by nie była, bezpośrednio do mnie. Bo jednak to jest bardzo typowe dla Szwecji, że jeżeli, nie wiem, 2 pracowników, którzy mają innych menadżerów, pracują ze sobą, to pracownik A nie podejdzie do pracownika B i powie mi, słuchaj, wydaje mi się, że powinieneś to robić inaczej, bo wtedy A, B, C, D. Nie, on pójdzie do przełożonego swojego kolegi i opowie, że wiesz co, wydaje mi się, że on powinien to robić inaczej, że to tak dalej, cała lista. Zamiast rozmawiać bezpośrednio, przekazać to, zwłaszcza, że się współpracuje na często na takiej day-to-day formule, to mają z tym problem. Dobra, a w ogóle właśnie w ogóle czy pracownicy mają inne podejście do pracy w Polsce, a inne w Szwecji? Tak, jakbym porównywał to stricte z moim doświadczeniem, oczywiście też trzeba wziąć poprawkę na to, że wiele lat minęło, tak? Ja przez powiedzmy połowę swojej kariery HR-owej byłem w Polsce, później drugą połowę w Szwecji, ale to, co na pewno bardzo rzucało mi się w oczy, to jednak bardzo duża tendencja, przynajmniej w tym czasie, te lata, gdy ja byłem w Polsce, do micromanagementu ze strony przełożonych. Patrzenia na czas pracy, na to, o której przychodzisz do biura, o której wychodzisz z biura. Tutaj w Szwecji, jeżeli porównam to z Ericssonem na przykład, jeżeli wykonujesz swoją pracę, jesteś na tych spotkaniach, które są ważne, na których powinieneś być, nikt nie będzie patrzył na to, o której przychodzisz do biura, o której wychodzisz. Praca będzie zrobiona, to wszyscy są zadowoleni i nikt na to nie patrzy. Ktoś może potrzebować odebrać dzieci ze szkoły czy z przedszkola, ktoś ma jakieś inne zadania i nie ma też czegoś takiego jak czy mogę dzisiaj wyjść godzinę, 2 godziny wcześniej, bo muszę iść do lekarza albo załatwić jakąś pilną rodzinną sprawę. Ja miałem też tutaj takie śmieszne doświadczenia z jedną z moich byłych przełożonych w Polsce, która miała problemy o to, że chce pół godziny wcześniej wyjść na przykład i dopytywała, czy przypadkiem to nie jest to, że chce sobie iść na jakąś rozmowę rekrutacyjną w innej firmie. Także czegoś takiego w Szwecji nie ma, przynajmniej w tych firmach, z którymi ja miałem do czynienia, w których pracowałem. Tutaj jakby z założenia od pierwszego dnia masz duży poziom zaufania ze strony przełożonego, ze strony innych osób w zespole, czy ludzi, z którymi pracujesz. Myślę, że w Polsce bardziej to zaufanie zdobywasz z czasem. Oczywiście, jeżeli się utraci to zaufanie poprzez swoje działania, no to jest inna rozmowa, ale jednak z założenia jest to, że zatrudniłem kogoś do pracy, to ja ufam, że podjąłem dobrą decyzję, że ta osoba jest warta zaufania
Jasne. No to powiem Ci, że jednak w Polsce myślę, że jednak aż tak bardzo dużo się nie zmieniło, bo przynajmniej jak ja też pracowałam w poprzednich firmach, no to też na to zaufanie trzeba jednak sobie troszkę zasłużyć i dopiero później ewentualnie można właśnie z jakimiś takimi wychodzić tematami, ale tak, to myślę, że tutaj jeszcze troszkę czasu minie, zanim właśnie w Polsce też w 100% tak zaufamy. A powiedz mi jeszcze właśnie, no bo trochę wspominaliśmy o tym feedbacku, wspominałeś o tym właśnie, jakie są te różnice, a czy ten work-life balance jakby faktycznie wygląda troszkę inaczej może w Szwecji niż w Polsce? Czy jest tak, że jest powiedzmy 8, 16 i jest koniec, czy jakoś to tak jest, że ludzie na przykład zostają po godzinach, martwią się i tak dalej? 8, 16, czy mniej więcej tak, to bym powiedział, że jest bardzo adekwatne do Finlandii. W Szwecji bym powiedział, że to bardzo zależy. Ja przez wiele lat pracowałem jako globalny biznes partner i wtedy miałem swoją organizację menadżerów od Indii, Chin, przez Europę do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Teraz praktycznie moi wszyscy menadżerowie są w Szwecji, więc ja zdecydowanie bardziej pracuję w tych godzinach 8, tam 9 zaczynam, kończę 16, 17, nawet też wyciszam telefon poza tymi godzinami, że jak ktoś się będzie do mnie dobijał, no to okej, może się dobijać. Tak. Okej, czyli jakby tutaj jest ta powiedzmy postawiona taka granica, ale to też, no tak jak wszędzie myślę, zależy od ludzi. Bardzo zależy. No właśnie. A w ogóle ta kultura pracy jakby, czy jest bardziej, zauważyłeś, czy jest bardziej stresująca jakby w Polsce, czy bardziej jest może w Szwecji bardziej tak? Myślę, że w Polsce jest bardziej stresująca. Tak, jeżeli popatrzę na moje takie bardzo subiektywne wrażenie, to też często wynika z tego, jakiego rodzaju pracę się wykonuje. Jeżeli chodzi o HR w Polsce, niestety większość tych zadań to są prace bardziej powtarzalne, bardzo dużo HR-u administracyjnego, shared serwisów, bardzo dużo rekrutacji, która też często jest masowa i tutaj jest presja na ilość, na szybkość. Tutaj jest oczywiście to zależy od firmy, zależy od okoliczności, zależy od indywidualnej osoby, która też w jaki sposób zarządza sobą, swoimi barierami i tak dalej. Ale myślę, że w Polsce może bardziej stresujący jest właśnie ten nawał pracy, jeżeli chodzi o powtarzalność i ilość. Tutaj bym powiedział bardziej jest, jeżeli chodzi o ways of working i kwestie kulturowe. Dlatego, że między 2 firmami Szwecji, które na papierku są globalne na przykład, może być ogromna różnica kulturowa, że ktoś, kto świetnie się czuł w bardzo dynamicznej kulturze w jednej firmie, przejdzie do innej, która jest bardzo taka szwedzka, tradycyjna, mimo że jest mnóstwo fantastycznych rzeczy, które właśnie odpowiadają temu well-beingowi, powolnemu decydowaniu, takiej dużo wolniejszej dynamice, jeżeli można mówić o wolnej dynamice, ale to niekoniecznie musi odpowiadać. Albo może być na odwrót, takie zderzenie, gdy przychodzi się ze stricte typowej szwedzkiej firmy, idzie się do firmy globalnej, gdzie wszystko jest inaczej, zaczynając od języka, który się używa, zaczynając od stref czasowych, z którymi ma się do czynienia. Także jasne, to może być też stresujące, jeżeli jest na przykład presja od ludzi, którzy nie siedzą w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a dobijają się do ciebie o godzinie 18, nie po 18, ale później o 20 i oczekują twojego działania. Zgadza się. A w ogóle jeszcze jakbyś mi mógł powiedzieć, jak wygląda kwestia podejścia do urlopów, do zwolnień w Szwecji, czy są jakieś, no obstawiam, że pewnie są jakieś różnice między Polską w tym temacie. Tak, to był też przyznaję dla mnie mały taki, może nie szok, ale może niedogodność, bo ja mieszkając w Polsce bardzo lubiłem krótkie urlopy, ale częste. W Szwecji de facto lipiec i duża część sierpnia to jest totalny czas urlopowy.
Firmy mają swoje przerwy w produkcji, tak jak tutaj mamy w Skanii, są 4 tygodnie, gdzie wszyscy pracownicy blue collarsi mają wolne, fabryka jest zamykana, pracownicy też white collarsi powinni wtedy brać urlop 3, minimum 4 tygodnie. Jeżeli nie chcą brać tego urlopu, no to powinni mieć jakąś rzeczywiście dobrą wymówkę, jakiś projekt niezwiązany ze Szwecją, czy coś, żeby w tym czasie nie brać urlopu, no bo wiadomo, że nie będzie tej pracy, jeżeli jest tylko kontekst szwedzki. Tak. A ile w ogóle dni w ciągu roku jest tak ustawowo, że tak powiem, do wzięcia na urlop? Ustawowo jest 25 dni, ale też dużo zależy od tego, czy się ma prawo do nadgodzin, czy nie. Jeżeli się, a większość takich ról w zasadzie od początku, gdy ja zacząłem tę pracę, od razu nie miałem tego prawa do nadgodzin, ale przez to miałem trochę wyższe wynagrodzenie i 5 dni dodatkowych urlopu. Mówiąc tak stricte o konkretach, jeżeli chodzi na przykład o Ericssona, ja miałem tam 33 dni urlopu, w Skanii jest to 30 dni, ale jest też coś takiego jak godziny naliczane za przepracowany czas, więc w praktyce to jest 38 dni. Okej, czyli w zasadzie jest trochę więcej, ale tak na dobrą sprawę, jak macie narzucone, że trzeba brać na przykład w jeden konkretny miesiąc, to w sumie to jak w ciągu roku to już mało zostaje jakichś takich dni, żeby faktycznie sobie wziąć jakiś, powiedzmy, nawet tam 2-tygodniowy urlop wtedy, nie? Wiesz, jeżeli popatrzę na to całościowo, że mam 38 dni de facto w ciągu roku i wezmę 15 dni, jeżeli się to uda w ciągu wakacji, to jeszcze całkiem dużo zostaje. Oczywiście te 8 dni to są te tak zwane godziny, które w różnej formie można odebrać. Wielu Szwedów też, co mnie bardzo, bardzo tutaj zastanawia, nie potrafię tego pojąć de facto, woli odebrać sobie to w formie pieniężnej, te 8 dni, które są de facto tak opodatkowane, że to jest podzielone przez pół, niezależnie od tego, czy się zarabia dużo, czy mało. Więc myślę, że jakby tutaj ten return on investment niekoniecznie jest wysoki, niezależnie od tego, na jakim grade'zie i na jakim poziomie wynagrodzeń jesteś. No tak, prawda. A jeśli chodzi na przykład o kwestie zwolnień, czy jakieś są różnice między Polską a Szwecją, czy nie wiem, prawo szwedzkie na przykład bardziej chroni pracownika niż tego pracownika w Polsce, załóżmy prawo polskie? Mówisz o zwolnieniach w kontekście nie zwolnień lekarskich, tylko zwolnienia tak, już tak. z obowiązku wykonywania pracy. Dokładnie. Oj, i to jest taka puszka Pandory, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie zwolnień. Ja zawsze tutaj może tak troszeczkę brutalnie to powtarzam, ale jako HR-owiec, że w Szwecji strasznie trudno jest zwolnić ludzi. I to jest zwłaszcza w dużych firmach i ma to swoje oczywiście bardzo dużo plusów, ale ma też bardzo dużo negatywnych efektów. Dlatego, że jest kilka takich zasad jak last in, first out, czyli bardzo często niezależnie od kompetencji, które posiadasz, doświadczenia i tak dalej, może się tak zdarzyć, jeżeli firma robi zwolnienia na większą skalę, to wtedy te osoby, które przyszły jako ostatnie, mimo że mogą być bardziej kompetentne, dawać większą wartość firmie, no to one jednak się będą musiały pożegnać z firmą. Bardzo ciężko jest zwolnić kogoś, gdy mamy problem z performance'em. Bardzo ciężko jest zwolnić kogoś, jeżeli jest kwestia zdrowotna. W Polsce mamy, o ile tu się nic nie zmieniło od moich czasów, jeżeli ktoś przez ponad pół roku, w ciągu roku kalendarzowego jest na zwolnieniach lekarskich, wtedy te możliwości się otwierają, żeby rozwiązać stosunek pracy. A w Szwecji de facto można tak dryfować przez całą wieczność, co też doprowadza bardzo często do takich, bym powiedział, nawet patologicznych sytuacji, że pracownicy sami wpędzają się w te problemy zdrowotne, bo jest na to możliwość, jest ku temu luka. Okej, jasne, czyli tutaj nie do końca tak dobrze dla tego pracodawcy, tak na dobrą sprawę, nie?
Z E, punktu widzenia pracodawcy na pewno nie, dlatego że my bardzo często jako HR robimy świetną pracę, to nie chcę mówić o sobie, ale mówię generalnie o ludziach, którzy pracują jako HR Business Partnerzy. Wykonują świetną pracę, jeżeli chodzi o projektowanie organizacji, transformację, change management, pracę z kompetencjami, talent management i tak dalej, to na papierze i w projekcie to fantastycznie wygląda i wszyscy by się pod tym podpisali. No ale na koniec zderzamy się z prawem o ochronie zatrudnienia, prawem, które opisuje stricte relacje i negocjacje ze związkami zawodowymi. No i wtedy zaczyna się tak naprawdę prawdziwa zabawa i to, co jakby było pewnikiem i to, do czego zmierzaliśmy na początku tego całego projektu czy transformacji, no bardzo często się wykoleja i mamy takie kadłubkowe rozwiązania. Jasne, jasne. Dobra, a jeszcze z jakiejś innej strony mniej więcej jakbyś mógł mi powiedzieć jakaś jedna rzecz, co w polskich firmach HR robi lepiej niż na przykład w Szwecji, czy jest coś takiego? No ja myślę, że na pewno dużo jest takich rzeczy. To już wspomniałem o tym. Wspomniałem o rekrutacji. Myślę, że rekruterzy generalnie i zarówno w tym czasie, gdy jeszcze AI raczkował, jak i teraz, rekruterzy w Polsce są zdecydowanie na wyższym poziomie kompetencji, kwalifikacji, efektywności i sprawności działania. Druga rzecz, która na pewno się rzuca w oczy, to jest i dla mnie jest bardzo istotna w takiej codziennej pracy, usuwanie jakby bardzo dużej complexity, złożoności problemów i rozbijanie ich na proste zadania i proste działania. Z tym na pewno Szwedzi mają bardzo duży problem. Do tego potrzebują dziesiątków spotkań, żeby jakiś większy, logiczny problem rozwiązać. Bardzo dużo na to trzeba czasu, a my Polacy często siadamy do takiego zadania i w godzinę, dwie podczas takiej dobrej pracy zespołowej rozwiązujemy ten temat i rozkładamy go na czynniki pierwsze. Także jeżeli chodzi o takie putting clarity, jesteśmy na pewno tak statystycznie dużo lepsi, bym powiedział. Tak, jeszcze wspominałeś o tym feedbacku też, że w sumie to tutaj u nas jest też trochę łatwiej z tym. Dobra, a jeszcze właśnie chciałam jeszcze z Tobą porozmawiać trochę o benefitach w ogóle i o kulturze organizacyjnej między właśnie tak Polska, Szwecja. Właśnie jak to jest z benefitami w firmach? Czy w Szwecji jakoś się one różnią od tych w Polsce? Znaczy jest tutaj kilka rzeczy, które są bardzo standardowe. Z takich bardziej przyziemnych to są dofinansowania do lunchy czy posiłków generalnie, karty prepaidowe i to w jaki sposób się wykorzysta de facto zależy już tylko od Ciebie. Czasem to jest tylko na kantynę w biurze albo jakaś zniżka, czasem to jest bardzo otwarta formuła. Wiadomo, well-being, kartę, dofinansowanie na sportowe działalności czy na masaż. Te benefity jeszcze mogą się różnić. Ja miałem też w Ericssonie, to był bardzo fajny benefit, który się pojawił dopiero po paru latach akurat, odkąd zacząłem tam pracę. To był system inwestowania w akcje firmy, z którego można było korzystać i też był bardzo dobrze opakowany, w sensie, że nie trzeba było, te akcje nie musiały wcale jakoś specjalnie rosnąć, żeby tam mieć jakiś zysk z tej akcji, no i czuć się jako akcjonariusz w firmie, w której się pracuje, co na pewno też daje jakieś fajne poczucie, nawet jak te akcje pójdą w pewnym momencie w dół, to myślisz sobie, no ale i tak jestem właścicielem tej firmy w jakimś tam promilowym stopniu, no to w jakimś stopniu ta moja firma. Ale co jest jeszcze bardzo też istotne, na co często my nie zwracamy uwagi ze względu na perspektywę czasową. W Szwecji też bardzo dużą rolę odgrywa to, jaką część z wynagrodzenia, czy on top of Twojego wynagrodzenia jeszcze pracodawca dopłaca na prywatny fundusz emerytalny. Niektóre firmy dają ten procent bardzo minimalny, to jest tam kwestia, nie wiem, 2% czy 3%, a w niektórych firmach to może być nawet dochodzi do 10% czy przewyższyć to, więc
Czasem mała różnica, czy jakaś różnica, która wydaje się być duża, jeżeli chodzi o to standardowe wynagrodzenie. Jak popatrzymy bardziej dokładnie na benefity i w dłuższej perspektywie, może się okazać, że ta różnica się zaciera albo nawet jest na korzyść przez te benefity takie bardziej przyszłościowe, bym powiedział, a jak najbardziej materialne. Fajnie, fajnie, okej. A w ogóle właśnie oprócz tych benefitów, to czy jest jeszcze jakaś sprawa taka, gdzie firmy dbają bardziej powiedzmy o pracowników, czy w Polsce, czy w Szwecji, jak tak na podstawie Twojego doświadczenia? Nie mamy stricte czegoś takiego jak owocowe czwartki, jeszcze nie spotkałem. Bardziej firmy oferują stricte owoce codziennie. Mhm. Niektóre to robią, niektóre tego nie robią. W Szwecji jest też duża taka kultura celebracji, więc jeżeli mamy tłusty wtorek, bo tutaj jest tłusty wtorek, a nie tłusty czwartek, no to okazjonalne, typowe dla tego dnia ciastko zawsze w firmie będzie dostępne. Prawie zawsze. Jeżeli jest jakiś okres, na przykład święto, które jest niekoniecznie takim bank holidayem, bo nie jest, ale jest to dzień tej cynamonowej bułeczki słynnej, no to praktycznie zawsze te bułeczki będą w biurze dostępne. Jeżeli jest jakiś inny dzień typu Dzień Świętej Łucji, który jest w takim kontekście szwedzkim bardzo istotny, a tak samo nie jest bank holidayem, no to zawsze będą te szafranowe bułeczki. To jest coś, za czym przepadam, uwielbiam, ale i też jest taki czas, gdy się je w Szwecji, bo w Szwecji jest czas na to, że się je konkretne ciastko w danym przedziale czasowym, a później się je jakieś inne, albo się nie je w ogóle. Też te takie zupełne są Obiad nie jest ciastko na jakieś konkretne święto. Tak, no są takie rzeczy, a coś, co jest ja najbardziej powiem, że lubię, to jest w momencie, gdy my mamy Wielki Post, to oni zajadają się tak zwanymi semlami, to są takie ciastka właśnie z bitą śmietaną i z masą migdałową. No jest to bomba kaloryczna i z postem ma niewiele wspólnego, ale tak to jest w Tradycja. Tak. jest. A właśnie, a jeśli chodzi o te jeszcze tam, jak firmy dbają o pracowników, czy na przykład są jakieś takie, nie wiem, jak u nas są jakieś premie świąteczne albo jakieś integracje dla pracowników, coś mniej więcej na przykład takiego? Nie ma czegoś takiego jak czy to wczasy pod gruszą, czy jakiś bonus świąteczny, bożonarodzeniowy, który jest, myślę, bardzo popularny w Polsce, przynajmniej był, gdy ja pracowałem. Tak. Nie ma czegoś takiego tutaj. Jest jakby dodatkowy taki dodatek do dni urlopowych, więc za każdy dzień urlopu jest dodatkowa kwota, która przychodzi później w dzień wypłaty. Ale tak, jeżeli myślę o innych benefitach takich płacowych, to nie. Nie ma, okej. A jeśli właśnie chodzi o temat takich integracji, czy coś firmy jakby robią takiego, żeby tych pracowników swoich bardziej tam z sobą zżyć, że tak powiem? Tak, ja też, to też bardzo zależy od firmy. Zwykle jest ten budżet, czasem jest to dosyć kreatywny sposób wykorzystywane. Ja też się śmiałem, miałem niektórych menadżerów, którzy przychodzili i pytali się mnie, czy ja mogę zamówić pizzę na jakieś after work dla moich pracowników, będą dłużej siedzieć i pracować. Okej, jakiej pomocy ode mnie oczekujesz? Mam ci znaleźć numer telefonu, zamówić? Ile ma być tej pizzy, jakie rodzaje i tak dalej, więc to jest bardzo indywidualna też kwestia. Wiele firm też organizuje, zamiast pójść gdzieś do restauracji czy na jakieś takie eventy, organizuje raz czy dwa razy w roku taki duży event dla całego działu, czy w ogóle całej firmy w danym mieście, gdzie jest legal entity. I to potrafią być czasem dosyć, można powiedzieć, imprezy na wypasie. Super. A w ogóle jeszcze mam takie jedno pytanie, właśnie jak wygląda w ogóle podejście na przykład do kobiet w biznesie w Szwecji?
To też jest bardzo kwestia zależna od firmy i od branży, z którą mamy do czynienia. Jeżeli popatrzę na jakby na moją perspektywę stricte z firmy w R&D, to tam oczywiście ten procent kobiet, które pracują i które są menadżerami, to jest między 10-15, a 30 kilka procent. I tu oczywiście jest bardzo dużo inicjatyw, żeby ten procent wzrastał, co się przekłada zarówno na bardzo dobre działania logiczne, sensowne i takie, pod którymi chce się podpisać, poprzez też takie działalności, które no jak człowiek słucha pomysłu, to w jedną uszy i się zastanawia, rzeczywiście to jest coś, co uważa, że jest ok wobec grupy, która jest underrepresented, jeżeli chodzi o firmę. Ale no jak popatrzę jakby z mojej perspektywy firmy, w której teraz jestem, tutaj jest to dużo bardziej zbalansowane, ale dla nich też jakby mają swoje cele strategiczne, żeby zwiększyć w danym, na przykład jeżeli chodzi o procent menadżerek kobiet, chcą zwiększyć tam o 1 czy 2 punkty procentowe. No jak ja patrzę na te liczby, porównuję z tym, co było, gdy pracowałem w R&D, to uważam, że no coś, co jakby jest efektem naturalnych działań, że po prostu taka jest specyfika, że tu mamy, nie wiem, 52% kobiet, a gdzieś mamy 48% kobiet w innym dziale, to może niekoniecznie trzeba jakieś sztuczne działania podejmować, żeby to wyrównać, żeby tu trochę było więcej, tu trochę mniej, tylko patrzeć na szerszy kontekst i logikę. Oczywiście, jeżeli mamy ekstrema, tak jak w R&D, że jest 15% kobiet, które wykonują jakąś pracę inżynieryjną, no nikt nie powie mi, że nie ma kandydatek, jeżeli studia w tym kierunku kończy 30 czy 40% absolwentów to są kobiety, więc to jest jakby taka logiczność. I myślę, że tutaj właśnie też polski background często, czy ten słowiański, gdzie patrzymy bardziej racjonalnie na to, jaki jest szeroki kontekst, a nie na zasadzie, że myślimy, że te 2 punkty procentowe tutaj to będzie lepiej, jak komuś zabierzemy, a komuś oddamy, i też niekoniecznie w taki racjonalny sposób. Tak, zgadza się. A w ogóle jeszcze mi powiedz, czy na przykład zauważyłeś, że atmosfera w pracy w Szwecji jest bardziej partnerska, czy na przykład w Polsce jest bardziej partnerska, bo mówiłaś o tym, że na przykład Szwedzi mają trochę taki problem z socjalizowaniem się pomiędzy sobą, tak, że niekoniecznie jakby tak są bardzo wychodzący właśnie do innych osób, czy właśnie Polacy są bardziej tacy, czy Szwedzi jednak? Ja tutaj muszę rozgraniczyć jakby statystyczna szwedzka osoba w pracy i poza pracą. Jeżeli chodzi o pracę, to wygląda zupełnie inaczej. Jest dużo większa jakby wtedy otwartość, jest dużo większy poziom zaufania. Te relacje są takie bardziej, bym powiedział, pozytywne. Ale często jest tak, że masz wrażenie, że z kimś super się kolegujesz, koleżankujesz w pracy, że to się powinno przenosić też na sferę pozapracową. Wybija godzina 16 czy 17, zupełnie się nie znacie, jedziecie tym samym wagonem metra w tym samym kierunku, a siedzicie naprzeciwko i nie zamienicie ani jednego słowa. Coś, co myślę, że wydawałoby się absurdalne i niemożliwe do wydarzenia się w Polsce, to tutaj jest jakby na początku dziennym, że mamy bardzo taki klasyczny rozdział życia zawodowego i życia pozapracowego. Coś, co mnie często tak też uwiera, że ktoś rzuca hasło, spotkajmy się jako zespół któregoś dnia, umówmy się po południu na after work, idźmy i każdy powie, wow, super, świetny pomysł, zróbmy to i tak dalej, jaki będzie dzień dobry? Przyszły piątek będzie dobry, świetnie, super, bukujemy kalendarze, wszyscy tego mówią, będzie świetnie, spotkamy się przyszły tydzień piątek, a później od poniedziałku zaczyna się, że
Jedna osoba nie może, bo sprawy rodzinne, druga osoba jest chora, trzecia osoba, to jest piątek, a nie, w piątki to ja nie mogę, to coś tam, inna też znowu, no nie, no piątki to rodzina, coś tam dzieci i tak dalej. I później wychodzi sytuacja, że z 10 osób, które chciały i no nie mogły się doczekać tego spotkania, zostają 2 albo 3, albo 1, no i odwołuje się to. Więc to jest takie no nie do zrozumienia i później się podejmuje taką próbę jeszcze 2 czy 3 razy, aż w końcu każdy tam w swoim sumieniu jednak podejmuje tą decyzję, a zostawmy ten temat, no do następnego razu, za rok pewnie to znowu wypłynie i będziemy na ten temat dyskutować. Także ja muszę przyznać, mam bardzo, może nie dużo, ale mam kilka świetnych przyjaźni z czasów korporacyjnych w HR-ach w Polsce, przyjaźnie, które trwają do dziś i zawsze jak jestem w Polsce, to się spotykamy i to przychodzi naturalnie i każdy jakoś dostosowuje się i znajduje czas, a tutaj to jest bardziej takie znajdowanie wymówek, a nie czasu. Okej. Właśnie miałam podpytać, czy może to by się udało z racji tego, nie wiem, może Szwedzi są inaczej troszkę nastawieni do obcokrajowców właśnie w tym temacie, żeby się spotkać z kimś w ogóle, że tak powiem, na przysłowiową jakąś kawę albo chociaż piwo po pracy właśnie. Wiesz co, i dużo jest prawdy w tym, że Szwecja jest bardzo multikulturowym państwem, ale jest bardzo dużo prawdy w tym, że Szwedzi często mają do czynienia z innymi Szwedami, się z nimi socjalizują, a obcokrajowcy z obcokrajowcami innymi. To oczywiście się zmienia, inaczej jest dla kogoś, kto przeprowadził się do Szwecji w wieku 30 lat i tutaj poznawał dopiero ludzi, a inaczej, gdy ktoś przeszedł jakby przez ten system od małego, że chodził do szwedzkiej szkoły, albo gdy rodzice tutaj przybyli w danym wieku, a mają dziecko, które idzie przez tą szkołę, to dla niego już wtedy nie ma żadnych barier, a i też rodzice poznają innych rodziców przez ten kontekst szkolny, więc nie pracowy, więc przez to poznają się, ale ma mnóstwo takich sytuacji, gdy mamy, nie wiem, osobę, która jest z Francji, z Włoch, Stanów czy gdzieś indziej, ma szwedzkiego partnera, partnerkę i się okazuje, że wszyscy znajomi Szwedzi, których ta osoba ma, to są znajomi tam męża czy żony, a własnych znajomych stricte szwedzkich nie ma. Także to jest też zabawna sytuacja. No ja od 2 czy 3 lat mam szwedzkie obywatelstwo, ale też nie odczuwam, żeby to jakoś powodowało dużą zmianę, że nie wiem, Szwedzi bardziej chcą mnie poznawać i częściej zapraszają na wyjście po pracy. Jasne. Dobra, jeszcze mam dla Ciebie w zasadzie kilka pytań, tak na prawie że koniec naszej rozmowy. Może na początek, co powiedziałbyś osobom, którzy chcą spróbować pracy w HR-ach za granicą tutaj, na przykład na Twoim przykładzie w Szwecji, od czego najlepiej zacząć? Znaczy nie mam złotej recepty, dlatego że takiej złotej recepty nie ma. Ja też nie planowałem tego, że trafię do Szwecji, a też kwestia jakby dobrego timingu sprawiła, że mój proces rekrutacyjny do Ericssona potoczył się bardzo szybko, bardzo sprawnie. I dostałem ofertę pracy, którą też nawet trochę negocjowałem i patrzyłem na to, jak nie będzie dealu, to ja nie będę płakał, więc moja sugestia na pewno była taka, żeby wierzyć w siebie, tak naprawdę spisać, mieć w głowie to, co sobą, jakie doświadczenie, jakie umiejętności, kompetencje wnosi się, nie bać się tego prezentować, nie być przesadnie skromnym, patrzeć bardzo też na jaki impact, jaką wartość można stworzyć swoją pracą, gdy się dostanie taką pracę.
przedstawić to podczas rozmowy rekrutacyjnej, nie tylko opowiadać, o ja potrafię to, ja potrafię tamto, okej, super, ale jaką to może dać wartość firmie, zespołowi i tak dalej, do czego dobrego to może prowadzić. Nie bać się też tego, kim się jest. Ja pamiętam, kiedyś pytałem mojego bardzo dobrego kolegę z pracy z poprzedniej firmy przed inną rozmową rekrutacyjną wewnętrznie i mówię, słuchaj, powiedz mi, co ja mam zrobić tutaj, żeby dobrze wypaść przed tą osobą, ty ją znasz i tak dalej. I tutaj odpowiedź była bardzo krótka, bądź sobą. Nie graj, nie sprzedawaj siebie takiego, jakim nie jesteś. Jeżeli będziesz sobą, pokażesz, jaki jesteś i to komuś nie odpowiada, to widocznie albo tak miało być, albo po prostu to nie jest dobry mecz i to nie powinno się wydarzyć. Zgadza się. No. I też bym powiedział, nie poddawać się. Bardzo często jest tak, że jakieś jedno niepowodzenie, które wydaje się jakby końcem świata i tragedią, o nie dostałem tej oferty, a już byłem na finalnym etapie, często jest takim preludium do kolejnego kroku i do sukcesu, więc nie można się zrażać i też oczywiście kwestia szczęścia i timingu jest bardzo istotna. Jasne, super. A słuchaj, jeszcze w temacie trochę AI, no bo to jest taki gorący temat, czy właśnie w pracy HR-a właśnie w Szwecji, czy jest jakoś taki nacisk bardzo mocniejszy na przykład na korzystanie w ogóle z jakichś takich AI-owych funkcji do takiej codziennej pracy, czy Szwedzi jakby gdzieś tam jeszcze nie dotykają tego tematu? To bardzo zależy od firmy. To bardzo zależy od firmy w ogóle, jeżeli chodzi o model pracy, jeżeli chodzi o takie podwaliny do tego, żeby można było w ogóle w większym stopniu zastosować sztuczną inteligencję w pracy, to jest bardzo kwestia zależna od firmy, jej jakby takiej dojrzałości też procesowej. Są firmy, które na przykład robiły taką transformację HR-ową, którą robimy w Skanii, robiły to 20 lat temu. Więc mimo tego, że wiele rzeczy jest zaawansowanych i jest też sporo rzeczy, w których AI już tutaj jest obecny. To jest oczywiście słowo wytrych, AI i to oczywiście, które prace zabierze, które prace stworzy, ale jest to bardzo indywidualna kwestia zależąca, tutaj wszystko zależy od firmy, no ale praktycznie każdy ma tutaj świadomość, że jeżeli tutaj nie znajdzie swojego miejsca i zastosowania AI w codziennej pracy HR-owej, to będzie mieć jakieś problemy czy wyzwania w przyszłości, a jak to będzie, no to już czas pokaże, jak mówi klasyk. No tak, dobra. I jeszcze ostatnie chyba pytanie już na koniec. Jaki był największy szok kulturowy, jeśli chodzi o Szwecję? Największy szok kulturowy. Ja myślę, że ta kwestia socjalna. Dlatego, że z jednej strony rzeczywiście Szwedzi są sympatyczni, są mili, są uśmiechnięci, ale później nie potrafią tego pociągnąć dalej tych relacji międzyludzkich. I też bardzo często ja umiem czytać ten kod, ale jak ktoś przyjeżdża do Szwecji, tutaj jest zupełnie nowy, to nie potrafi. Dla kogoś takiego, jak słyszy rozmowę dwóch osób, może mieć wrażenie, ojeju, jak oni się lubią, oni tak fajnie, sympatycznie rozmawiają ze sobą, a ja słuchając tej samej rozmowy, znając ten kontekst kulturowy, wiem, że no to jest bardzo dyplomatyczna rozmowa, oni najpewniej się nienawidzą tak naprawdę i rywalizują o podobne stanowiska w pracy i najchętniej to by się pozbyli jedno drugiego. Więc czytanie tego kodu kulturowego jest dużym wyzwaniem na przykład dla nas, Słowian. Okej, czyli to było to jednak. Dobra, super, to co? To ja w takim razie ślicznie dziękuję za rozmowę.